Kot o 9 ogonach żadnych fanów Dario Argento nie zaskoczy, ponieważ mamy znajomą fabułę, mniej więcej wiemy, co się wydarzy, a na dodatek muzykę jak najbardziej skomponował Ennio Morricone. Ten film można by określić śmiało jako typowy Argento. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę w porównaniu z poprzednim filmem fabuła jest bardzo podobna, bo jest dziennikarz, jest morderstwo, jest zagadka, no i nasz główny bohater sam, oczywiście wiadomo, że policja robi co może, ale on sam z pomocą niewidomego dżentelmena próbuje rozwiązać tęże zagadkę. A o co chodzi? Proszę bardzo, czytam fabułę z Filmwebu. Doktor Calabresi ginie w tajemniczym wypadku na stacji kolejowej. Dziennikarz Carlo i niewidomy Franco próbują rozwikłać zagadkę jego śmierci. To oczywiście nie jest całość, bo tak naprawdę to, że doktor Calabresi ginie, jest wynikiem tego, że do instytutu, który tak naprawdę pracuje nad różnego rodzaju rzeczami związanymi z DNA, ktoś się włamuje. No i oczywiście to już mamy w tym momencie całą tajemnicę i tak dalej, i tak dalej. Powiem tylko tak, to już jest jeden z tych filmów, gdzie gwiazdy pojawiają się u Dario Argento. Tą gwiazdą pierwszą oczywiście jest Karl Malden. Pewnie większość fanów i tak kojarzy Karla Maldena głównie z serialu Ulice San Francisco, ale wystąpił w wielu ciekawych rzeczywiście produkcjach. Czemu mówię, że to jest typowy? Ponieważ tak samo jak w poprzedniej produkcji, tutaj pierwszy skrzypce gra dziennikarz. Jak najbardziej, tak samo było i w poprzednim filmie. I zagadka również jest poprowadzona w ten sam sposób, ale po kolei, rzeczywiście po kolei. Co mnie zaskoczyło w tejże produkcji, to fakt, że zaczynamy od razu z wysokiego C, nie ma rzeczywiście żadnego obijania się i w pewien sposób nasz bohater, bo to Cookie, no tak można powiedzieć, ponieważ tak jest postać Karla Maldena nazywana przez małą dziewczynkę, no rzeczywiście jest ważny. No, musi być, skoro się tutaj oczywiście pojawia, ale co mi się bardzo, bardzo podoba, to mamy faceta, który mimo tego, no, że jest niewidomy, jak zresztą sam mówi, nie od dziecka, po prostu był wypadek, no i tak to się rzeczywiście potoczyło, nie poddaje się. On stwierdza, ok, w porządku, jak najbardziej, dam radę, mogę zrobić jedno i drugie. I są sceny, uwierz mi, w których może zaskoczyć. Rzeczywiście są sceny, w których potrafi, tylko powiem, scena w grobowcu robi naprawdę zdecydowanie wrażenie, więc jest rzeczywiście ciekawie. Nasza zagwozdka, nasza fabuła, no i oczywiście, jakby tego nie potraktować, nasza kryminalna zagadka, to jest ciekawostka, ponieważ tak naprawdę mamy wielu podejrzanych i to właśnie o to chodzi z tym tytułem tego filmu, bo Kot o 9 ogonach, to w tym momencie oczywiście wiadomo, że nie chodzi o kota, nie chodzi też o Page, który tak się właśnie nazywa, Nine Tails, tylko chodzi o to, że rozwiązując tę zagadkę, możemy podążać aż 9 tropami, żeby ją w końcu rozwiązać, bo mamy wielu podejrzanych, zresztą sam reżyser powiedział, że tak, jak najbardziej. Nie jest zadowolony z tego filmu, bo o ile jest to jeden z najbardziej kasowych produkcji Dario Argento, to jest to jego najmniej ulubiony film w trylogii zwierzęcej i w ogóle w jego dorobku. Zdarza się, oczywiście nie wszyscy muszą wszystko swoje lubić, ale oczko jest puszczane do nas. Między innymi jest, jak już mówiłem wcześniej, scena na cmentarzu, gdzie na jednym z grobów można przeczytać Dario, więc jak najbardziej ukłon w naszym kierunku jest i musiał być rzeczywiście. Nasi bohaterowie nie są tak naprawdę jednoznaczni, bo o ile nasz niewidomy Franco, no to jest postać ciekawa, tak? No mamy faceta, który opiekuje się małą dziewczynką, bo okazało się, że zresztą zobaczysz, co się okazało, nie będę rzeczywiście tego zdradzał. Mamy naszego dziennikarza, który od zawsze zajmuje się powiedzmy sprawami kryminalnymi, on akurat tym się zajmuje, no to rzeczywiście pojawiają się bardzo dziwne postacie i do tego się powoli przyzwyczajam, bo to jest drugi film Dario Argento, który oglądam. Może się okaże za czas jakiś, że jednak wiele z tych filmów widziałem już gdzieś tam w czasach VHS-u, ale
patrząc tylko po tytułach niespecjalnie kojarzę. No i rzeczywiście pojawiają się już schematy, które on ma wypracowane. To znaczy podążamy w jednym kierunku i jak to mówi nasza, przynajmniej moja ulubiona posłanka Renatka Beger, ja wiem, ostatnio często o niej mówię, ale obrócimy się o 360 stopni, pójdziemy w innym kierunku. No to rzeczywiście są pewne wypracowane wzorce, które widzę, że zachodzą tutaj. Otóż wiemy, powiedzmy, że nasz antagonista robi to i tamto, po czym pojawia się jeden z bohaterów, który robi dokładnie to samo. W tym momencie możemy pomyśleć, patrzcie, a może to rzeczywiście ona jest tą osobą, tylko i wyłącznie jest to po to, ażeby nas zbić z tropu, więc rzeczywiście Dario Argento pewne schematy zachodzą i jeżeli obejrzałaś przynajmniej jeden inny jego film, to jak najbardziej możesz być już, aha, proszę bardzo, ja coś wiem, ja się czegoś spodziewam. I rzeczywiście tak to jest u Dario Argento, no ale mimo tego, że teoretycznie dokładnie wiemy, jak fabuła się potoczy, mimo że wiemy, co się może wydarzyć, bo ten film nie zaskakuje nas. To nie jest takie kino, że nagle mamy zwrot akcji co 5 minut, że rzeczywiście zastanawiamy się, a może jednak ja nie wiem, co jest grane. No to ja akurat nie spodziewałem się, kto jest głównym antagonistą w tymże filmie, ale była pewna scena, która mnie troszeczkę zaniepokoiła, ale o niej nie powiem, bo nie chcę zdradzać fabuły, gdyż rzeczywiście według mnie oglądanie tego filmu, tak, to jest przyjemność. Wiesz, nieczęsto się mówi o filmie z 1971 roku, czyli już sprzed wielu, wielu lat, że to jest dobra produkcja. A jeżeli chodzi już powiedzmy o straszaki, thrillery, horrory, no to już jest bardzo ciężko, ażeby produkcje z tamtego okresu robiły naprawdę bardzo duże wrażenie, ale tutaj tak jest. Jak już mówiłem wcześniej, mamy już pieczątkę Dario Argento. Jedną z takich rzeczy na pewno są zbliżenia, właściwie bardzo duże zbliżenia, jak na przykład najazd nawet nie tyle na oko, co na samą soczewkę, więc konkretnie w pewnym momencie, kiedy oglądasz i masz oko, soczewkę na całym ekranie, no to rzeczywiście robi wrażenie, to jest rzecz niesłychana, a dodatkowo, no i w tym momencie zaraz pewnie powiesz, skruch, wyważasz otwarte drzwi, wymyślasz koło na nowo, ale tak to jest rzeczywiście, że muzyka Ennio Morricone w tym filmie jest genialna i tak jak podobało mi się przy poprzednim, właśnie nie poprzedniej części, ale przy poprzednim filmie, to całe połączenie, że mamy świetne ujęcia, świetne zdjęcia, co prawda inny jest operator, a właściwie reżyser zdjęć winnym rzec, no to mimo wszystko muzyka i to rewelacyjnie się naprawdę komponują, to jest dobrze zrobione, dobrze wszystko jest skomponowane i no ja tylko czekam na kolejne produkcje, bo no wiadomo, że kolejny kultowy horror, mimo że tak naprawdę tego filmu może nie powinienem zaliczać do horrorów, no jest to giallo, bądź co bądź, no ale biorąc pod uwagę sam dorobek reżysera i no dobrze wiesz, że w tym cyklu pojawiały się różnego rodzaju thrillery i no czasami, jak w przypadku strasznego filmu, były to horrory komediowe, komedie horrorowe, jak zwał, tak zwał, nie ma znaczenia, ale rzeczywiście ten film muszę Tobie polecić, bo jest to fajnie zrobiona produkcja, jest to ciekawe. Nie wszystko wyszło tak jak powinno. Otóż mówiłem wcześniej, że Dario Argento nie lubi tego filmu, bo nie jest to jego ulubiony film. Nawet zakończenie zostało zmienione, to znaczy nakręcono rozszerzoną wersję. Nie będę mówił oczywiście, to jest wiesz, to jest paradoks tej recenzji. To mi się podobało, ale nie będę mówił, co mi się podobało. W każdym razie nakręcono rozszerzoną wersję, ale potem kilka osób obejrzało ten film, oczywiście i było takie troszeczkę za bardzo amerykańskie, wiesz, takie za bardzo hollywoodzkie. Dario się zgodził, powiedział, nie, dziękuję bardzo, to nożyczki w ruch, tniemy, dziękuję bardzo, usuwamy. I rzeczywiście tak to się stało. I ten film, tak, to jest dobra produkcja, nie dla wszystkich zapewne, bo no to nie jest tak, że ktoś obejrzy i powie, co ty stary, oglądamy film sprzed 50 lat, a nawet w momencie kręcenia tej recenzji sprzed 53 lat i rzeczywiście powiem, że to wygląda dobrze. Ale są osoby, które lubią obejrzeć dobre kino rzeczywiście i tak, jak najbardziej to dla nich jest tenże film, dla nich jest ta produkcja, bo co mi się podoba, mówię to jak najbardziej szczerze, nie znam twórczości Dario Argento,
I jeszcze mówiłem wcześniej, że może się okazać, że jak gdzieś tam w latach 80., 90. któryś z jego filmów na VHS-ie obejrzałem i może się okazać, a proszę, a ja cię kręcę, przecież kojarzę, przecież to było, ale póki co to jest druga produkcja Argento, którą oglądam i jestem bardzo zbudowany tym, co on nam prezentuje, tym, co on nam tutaj pokazuje, bo fabuła jest fajna, jest koherentna, ma swój niepowtarzalny klimat. Ja często mówię, że jest kilku twórców, których włączasz film i już po pierwszych, powiedzmy 30 sekundach wiesz, że to jest, proszę bardzo, produkcja, tudzież reżyseria tego Gentlemana. Czy na przykład z muzyką jest tak samo, że słyszysz i mówisz, proszę bardzo, jak kojarzysz tę gitarę, tak, to jest jak najbardziej Carlos Santana. I tak samo jest przy okazji Argento. Rzeczywiście, że rozpoznajesz, mówisz, to jest tak. I tak się zastanawiałem, czy kot o 9 ogonach spadł na 4 łapy. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Także tobie ten film muszę polecić. Jak chcesz wiedzieć, jaka ocena, to sprawdź na Filmwebie. W opisie będzie link do mojego profilu na Filmwebie. Możesz zobaczyć, jaką wystawiłem ocenę. Ale ten film każdy fan dobrego dreszczowca, thrillera, straszaka, nie, wydaje mi się, że po prostu dobrego kina powinien zobaczyć. A tutaj, na tej liście, oczywiście, że tak, jest mnóstwo kultowych horrorów.